Korej Beauty. Dzisiaj nie ma przy mnie Moniki, a jest Klaudia. I tym przywitaniem chciałabym rozpocząć nową serię na naszym kanale. Jest to seria, która jeszcze do końca nie ma nazwy. Będzie prawdopodobnie coś tak Polki w Korei, które będą nam opowiadały o swojej pielęgnacji, o tym, co im się sprawdziło, a co nie. Dobrze, to może na początku, Klaudia, powiedz nam, co się stało, że jesteś tutaj? Czemu zainteresowałaś się koreańską pielęgnacją? Powiedz coś o swojej cerze, o tym, ile masz lat. Okay, dobra, to jakby moje imię już znacie. Cześć, jestem Klaudia, mam 33 lata i w Korei tak naprawdę jestem przejazdem, ale dosyć często bywam tutaj, bo to jest już moja 4. wycieczka, łącznie spędziłam kilka miesięcy i tak naprawdę dzięki zainteresowaniu językiem koreańskim i samą Koreą zainteresowałam się także pośrednio koreańską pielęgnacją i jak już zaczęłam, to przepadłam, bo w mojej szafeczce, rutynie można powiedzieć, że jest tylko jeden polski kosmetyk, a reszta to są koreańskie. No to właśnie bardzo dużo, więc będziemy mieli będziesz miała nam sporo do opowiadania właśnie, jakie kosmetyki polecasz, a jakich nie. Dobra, to może opisz nam, jak Twoja rutyna, poranna rutyna wygląda mniej więcej, co stosujesz i dlaczego może też stosujesz? Dobra, to może zacznę też od typu skóry. Tak, właśnie, zapomniałam, powiedz jeszcze o typie skóry, jaką masz. Dobra, ja mam trochę nietypowy typ skóry, bo tak naprawdę mam suchą skórę, przy czym ona jest ziemista, zewnętrznie ma brak glow, podobno ma glow wewnętrzny, tak określają. A bo zrobiłaś w gabinecie, tak? Tak, robiłam w gabinecie w Korei test, no i wyszło mi właśnie, że mam bardzo dobry glow wewnętrzny skóry, na co jak mnie zapytał, jakie są moje problemy, to powiedziałam brak glow. Więc wewnętrzny glow skóry podobno mam bardzo dobry, przy czym mam bardzo słabe nawilżenie zewnętrznej warstwy skóry. I co faktycznie jakby potwierdza zachowanie mojej skóry. Jakikolwiek bym kosmetyk nie nałożyła, to moja skóra go pije, wpija, potrafi wpić nawet makijaż. Martyna doskonale o tym wie. Tak, to jest prawda. Kilka miesięcy temu jak przyjechałam, to Martyna była w szoku, jak moja skóra potrafi wpić makijaż cały, tak, to jest prawda. Bardzo szybko właśnie powodowało się, że ten makijaż właśnie nie miał już glowu, wyglądał właśnie, nawet obojętnie jaki makijaż użyłaś, to od razu tak byłam w szoku, jak matowo wygląda Twoja skóra. No i bez makijażu jest równie matowa, jeszcze bardziej matowa. Tak właśnie, więc stara się koreańskimi kosmetykami znaleźć te idealne kosmetyki, żeby uzyskać ten ładny glow. I tak. właśnie jeszcze nie ten taki przetłuszczony, jak możemy kojarzyć czasami po użyciu dużej ilości kremów mocno natłuszczających. Tak. Takiego efektu nie oczekujemy. Dobrze, to powiedz nam, jak zaczynasz swoją pielęgnację koreańskimi kosmetykami? Dobra, to jeżeli chodzi o moją poranną pielęgnację, to ona jest trochę na pewno lżejsza niż ta wieczorna. W wieczornej pielęgnacji stawiam się bardziej na odbudowanie bariery hydrolipidowej, bo gdzieś tam zawsze z nią mam problemy, jak mnie coś podrażni. Miałaś kiedyś problem, tak? Tak, miałam dosyć duży problem. No i właśnie koreańskimi kosmetykami udało mi się ją odbudować kiedyś i dlatego jakby kontynuuję ich używanie. Więc jakby ta wieczorna jest bardziej taka bogata, a ta poranna jest taka lekka, nawilżająca, ukierunkowana na ten magiczny glow. I tak naprawdę zaczynam od mycia twarzy żelem. Jest on dosyć delikatny. Teraz używam Centeli 1004, po koreańsku to jest inaczej. Chonsa. I używam tego podstawowego cleansera. On mi się sprawdza, bo moja skóra nie zostaje taka napięta, jest fajnie nawilżona, natomiast ma jeden minus. No pachnie jakimś takim ala błotem, co nie do końca mi odpowiada, więc mimo fajnej jakby efektu nie wiem, czy będę w stanie drugie opakowanie kupić, bo jednak ten zapach do mnie nie przemawia. Wstaję rano, chciałabym coś takiego żywszego, coś co by mnie pobudziło, no ten zapach ewidentnie nie pobudza mnie. Natomiast on się sprawdza, tak? Bo nie mam takiej napiętej skóry. Wcześniej stosowałam na przykład banilę, cleansery. Mówisz o tym masełku takim? Czy nie o masełku, nie. Mówiłam o żelu do mycia, bo masełko też stosowałam i sobie jakby tam w miarę chwalę to masełko do makijażu. Natomiast te żele, one były na przykład dla mnie dosyć zbyt intensywne, bo miałam taką ściągniętą skórę, ona była jeszcze bardziej matowa niż normalnie, więc mi się nie sprawdzały. Więc jakby ten żel do mycia z
Centeli mi się naprawdę sprawdza, no poza tym jedynym minusem, że naprawdę słabo pachnie, przynajmniej dla mnie. To jest czasami problem właśnie w koreańskich kosmetykach, chociaż i tak to się już zaczyna zmieniać. Coraz mniej właśnie tych produktów. Monika może być potwierdzeniem, że właśnie coraz mniej produktów ma intensywne zapachy. Dobra, no to przejdźmy dalej. Dobra, kolejną rzeczą, jaką stosuję, to jest tonik Numbizin trójka. Super Glowing Essence, jak sama nazwa wskazuje. I on mi się na przykład bardzo sprawdza. Tutaj wiem, że są opinie, że ma bardzo dużo sfermentowanych składników i może szczypać. Dla mojej skóry, nawet przy jakichś lekkich podrażnieniach, on jest bardzo delikatny i mi nie szczypie. I faktycznie ja na przykład go sobie potrafię stosować w takiej formie, że jak nie chcę na przykład dużo makijażu stosować, tylko zwyczajnie jakieś SPF i wyjść na zewnątrz, to sobie kilka warstw jego stosuję i on mi się ładnie wbija. Z tej samej serii też z Numbizina stosuję także serum bodajże z Glowing Essence, takie bardzo brązowe. Ono też ma dużo składników fermentowanych i też właśnie jakby fajnie się uzupełniają razem. W porannej mojej pielęgnacji znajduje się także Centela Chonsa, dokładnie. Taka podstawowa wersja. Ona jest spoko dla mnie, ale szału nie robi. W sensie jak się nią ludzie zachwycają, to ja powiem tak, że dokończę to swoje opakowanie, ale nie wiem, czy na przykład do niej wrócę. W przeciwieństwie na przykład do Beauty of Johnson Minio. To jest ta ryżowa wersja? To jest ta wersja ryżowa z arbutriną, Glow Deep Serum i to mi się naprawdę sprawdza. To mi się sprawdza na nawilżenie, ale tak naprawdę ja tego używam trochę bardziej w celu rozjaśnienia jakichś takich przebarwień, które mam. I do tego też pewnie dojdę za chwilę przy serii kosmetyków, które mi się nie sprawdziły. Ten kosmetyk na pewno polecam, on rozjaśnia jakieś mniejsze przebarwienia i też daje fajny glow. Dobrze. Jeśli chodzi o krem, to stosuję Etude Sunjuns bodajże. Tak, nie mam go teraz przy sobie. A, poczekaj, to ja wtedy... Właśnie tutaj Klaudii przyniosłam ten krem, który ona także mi go poleciła, chociaż ja nadal wolę takie bardziej konkretne, ale Klaudii się bardzo sprawdza i jest zadowolona. Tak, on mi się sprawdza, zwłaszcza właśnie jak potrzebuję takiego nawilżenia skóry, odżywienia tej skóry, bo przede wszystkim on też jest dosyć, on też odbudowuje barierę hydrolipidową, ale nie jest tak ciężki. No i ja go stosuję głównie na dzień właśnie. I tak naprawdę moją poranną pielęgnację uzupełnia sunscreen bardzo dobrze znany w Polsce Centeli. Wcześniej używałam też Beauty of Johnson wersji ryżowej. Oba mi się sprawdzały, natomiast ja osobiście wolę ten z Centeli. To chyba tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację poranną. Natomiast muszę dodać, że z makijażu to sprawdza mi się najtańszy z Daiso, tak? Za poleceniem Martyny. Jestem jego największą fanką. No właśnie, tutaj Klaudia jest naprawdę dużą fanką tego kusiona. Jej się bardzo dobrze sprawdza, no ale cena też jest bardzo przyjemna dla naszej kieszeni. No, jest bardzo przyjemna, zwłaszcza, że w cenie jakby jednego kusiona, który wcześniej kupowałam, mam tu 6, więc jakby bardzo mi się to podoba, ten deal. Tak. I efekt też jest naprawdę super. Dobrze, to przeszliśmy bardzo szybko przez Twoją poranną pielęgnację, a co wieczorna? Wieczorem to póki co jestem teraz w Korei, więc używam właśnie tego Manio? Nie Manio, bo kupiłam właśnie dla testu też Centeli olejek. I tak, jak już sprawdzać serię, która mi się podoba, to po całości, więc zaraz tu Wam przyjdę z całą Centelą, bo tak naprawdę teraz w Korei, jak jest to moja pielęgnacja wieczorna, to jest 100% właśnie Centela. I olejek, ten podstawowy olejek właśnie do makijażu używam. Powiem szczerze, że jest ok, natomiast mam takie mieszane uczucie. Nie wiem, czy drugi raz go kupię, bo tak naprawdę albo on, albo woda, albo kumulacja jakby tych dwóch czynników powoduje, że trochę mnie wysypuje, co nie jest jakby gdzieś tam moim naturalnym zjawiskiem, bo raczej bardzo rzadko mam problemy takie, że mnie coś wysypuje. A to mam wrażenie, że trochę zapycha pory. Więc to jest to, co teraz stosuję. Natomiast olejek, który na co dzień stosowałam w Polsce, też koreański, to jest Core Six, taki zielony, bodajże z Sicką, Soothing chyba
albo calming olejek. Wszystkie produkty, które tutaj Klaudia wspomina, to na pewno damy Wam zdjęcia, żebyście mieli podgląd, jakie to są produkty, które ona poleca, których nie. Także wypiszemy w opisie, żebyście mieli wszystkie kosmetyki i oddaję głos Klaudii. Tak, no nie wzięłam go, bo właśnie stwierdziłam, że jak lecę do Korei na dłużej, to warto potestować nowości, no i albo się uda coś fajnego znaleźć, albo powiem, że następnym razem tego nie kupię. Ale ten olejek mi się sprawdza, stosunek jakby w ogóle jakości do ceny tutaj jakby kupując go w Korei jest bardzo dobry i wiem też, że jest na pewno dostępny w Polsce, więc to też jest jakiś plus. Więc to jest to. Tutaj stosuję jeszcze obecnie w Korei ten sam żel, co stosuję rano do mycia, tą piankę. Natomiast w Polsce stosowałam właśnie banilę, taką trochę mocniejszą, zieloną z kwasami LHA, żeby właśnie trochę tego złuszczania jednak mieć w swojej rutynie. Bo mogę dodać to, że właśnie moja bariera hydrolipidowa i właściwie zaburzona bariera hydrolipidowa wynikała z tego, że Za dużo złuszczenia. za dużo złuszczania, bo my w Europie lubimy złuszczać, kwasy, retinol. I tak właśnie miałam zaburzoną barierę hydrolipidową, więc teraz jakby no trochę złuszczam, ale raczej delikatnie niż mocniej. No i właśnie ta wanila gdzieś tam wieczorem dobrze mi bardzo domywa makijaż, a po tym olejku dobrze te olejki właśnie faktycznie zmywa. Jedynym jej minusem, przynajmniej dla mojej skóry, jest to, że właśnie mam trochę tą skórę napiętą, więc muszę więcej takiej kojącej pielęgnacji zastosować. I teraz stosuję dla testów w Korei będąc właśnie Centelę, ale tą serię bardziej bogatszą, taką brązową. Tą brązową, no. Tak, no właśnie kupiłam ją dla testów, żeby właśnie zobaczyć, czy ta głębsza pielęgnacja będzie też fajna. I tak, jeżeli chodzi o tonik, to bardzo mi się podoba. On ma taką gęstszą konsystencję, szybko się wchłania, nie lepi się, fajnie odżywia i na przykład wiem, że do tego toniku wrócę. Tak jak kupiłam tonik ten właśnie z tej serii tutaj, Z tej jaśniejszej. tej jaśniejszej. On jest jak woda, więc wszyscy sobie go chwalą. Dla mnie on za dużo nie robi, po prostu jest jak woda, co nie? Aha, no Nałożyłam tak, no warstwę tak. dla siebie, natomiast też nie odczuwam tego wielkiego nawilżenia, o które mi chodzi, co nie? Więc A właśnie, no tak, bo to ważne właśnie jest u Ciebie nawilżenie, czyli właśnie muszą jednak bardziej być troszkę odżywiające te tak, toniki bardzo- niż taka woda, więc ta woda No. mi się nie do końca sprawdza. Ona się sprawdza mojej siostrze, która na przykład ma cerę trądzikową, bo dojrzewa i jej się na przykład super sprawdza. Ale u mnie no ta Centella zwykły tonik jest taki średni. Ta seria bodajże Priosika, ona się nazywa, czy jakoś tak podobnie, wypiszemy te rzeczy. To ona mi się bardzo fajnie sprawdza. I mam do tego krem, nie mam ampułki, mam do tego krem. Krem Ale używasz jakąś ampułkę do tego, czy... Używam tą zwykłą, którą mam teraz, bo też nie staram Aha. się przesadzać. Po prostu cały czas bazuję sobie na tym nawilżeniu z tym glowem. I stosuję też jeszcze taką ampułkę. Właściwie ją stosuję właśnie bardziej na noc. Warto może o tym powiedzieć, że to jest Numbizin 5, ale ona mi się właśnie tak średnio sprawdziła, ale to za chwilę do tego Dobrze, dojdziemy. dojdziemy do końca. Więc to stosuję wieczorem, staram się to wykończyć i dać mu ostateczną jeszcze szansę, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i tak naprawdę krem. Krem też jest z Centeli, z tej serii właśnie takiej brązowej, odżywczej. Probią Biosika, jakoś tak, coś w tym stylu. Ma konsystencję coś pomiędzy lekkim kremem a masełkiem. Taki bym powiedziała typowy krem, ale lżejszy niż Nivea, jakbym miała to tak do typowego jakiegoś produktu odnieść. Ale fajnie mi odżywia tą skórę. Fajnie ją odżywia, ale jednak on zostawia taką grubszą troszeczkę, ale minimalnie tłustszą poświatę. Ona nie jest tłusta, ale jednak tak wygląda, więc na przykład nie sprawdza mi się to w Korei. Latem na przykład. Latem, tak, jak już zaczęło być, jak było chłodniej w Seulu, za dniami się jeszcze sprawdzało, zaczęło być trochę cieplej i już na przykład za dużo tego było, nie za ciężkie to było, więc No musiałam tak, masz coś rację. lżejszego, więc zostawiałam wtedy tylko awaryjnie SPF i był super. No więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o mojej pielęgnacji. Dobrze, no to powiedz Twoje takie, powiedz może o 3 hitach, które wracasz za każdym razem, które możesz polecić z taką pełnią swojego serca i uwielbienia do tych produktów. Które byś tak najbardziej poleciła, a które Ci się najlepiej W sprawdzają? sumie Beauty of Joseon, ten Glow Deep Serum, do tego wracam od chyba już 2 lat, bo kupiłam to za pierwszym razem, jak byłam w Korei i nadal do niego wracam. Tylko właśnie pytanie, ja ostatnio przeglądałam
przeglądałam, chciałam zobaczyć, gdzie jest Beauty of Joseon w Korei do zakupienia i na przykład w Olive Young, tutaj w Busan oczywiście, jest ciężko raczej do dostania, chyba bardziej przez internet do zakupu albo w takich sklepach bardzo miejscach turystycznych. To w Seulu faktycznie 2 lata temu jeszcze tego produktu w Olive Young nie było. Musiałam go pojechać na Myeongdong i kupić tam, w tych właśnie turystycznych sklepach. Natomiast już w zeszłym roku i w tym roku coraz więcej jest w Olive Young. W zeszłym roku mogę powiedzieć, że były to tylko i wyłącznie turystyczne lokalizacje w Seulu, czyli właśnie Hongdae, Gangnam, Myeongdong albo koło pałaców. Natomiast teraz, gdzie już nie wejdę do jakiegokolwiek po drodze Olive Young, to już jest taka mała sekcja, trochę właśnie z takimi kosmetykami, które najpierw wybuchły na rynku zagranicznym, a teraz tu wchodzą do Korei i one już się tam znajdują. Tak? Aha, to jest bardzo dobra taka sugestia, bo na przykład tu w Busan jest bardzo ciężko, ja bym nawet przetestowała sobie to serum z Beauty of Joseon, ale chyba jednak trzeba go zamówić przez internet, niestety. Tak, ale to mi się faktycznie sprawdza, do tego wracam. Na pewno wrócę do SPF-a Centelli, to jest moje drugie opakowanie i w sumie nie chce mi się go już zmieniać. Jakby jak szukałam różnych SPF-ów, to znalazłam ten, który mi pasuje i chyba po prostu przy nim pozostanę. Choć byliśmy w Daiso i zakupiłaś parę Oczywiście, że zakupiłam dla testów i oczywiście za namową Martyny, jak żebym mogła ominąć jakieś takie nowinki, więc zamówiłam, ale jakby wiem, że przy tym pozostanę. No, chyba że znajdę drugiego taga w SPF-ach. Możliwe. Tak. I jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz, taką, którą polecam, no to właśnie dla takiej matowej, ziemistej skóry to na pewno polecam ten tonik. Na początku, jak go kupiłyśmy w styczniu, w ogóle miałam mieszane odczucia. Natomiast jak wróciłam do domu i go sukcesywnie tak stosowałam i kilka właśnie warstw, żeby oczywiście, to bardzo sobie go chwalę. I jeszcze jest jedna rzecz, której tu nie mam, bo mam ją w Polsce, ale to są esencje ze śluzu ślimaka i to jest albo Corsix, albo taka wyższa półka i tą sobie bardzo, bardzo chwalę. Słani Coco i to jest właśnie seria ze śluzem ślimaka. Też podamy linki jak coś. Oczywiście, nie ma problemu. A z tych, które mi się nie sprawdziły, no to ta wspomniana piątka, ten Numbizin, to jest ogólnie seria... Ale Ty ją kupiłaś już w Polsce Nie, i kupiłam ją tutaj i używałam ją sukcesywnie 3 tygodnie, bo ten produkt miałam schowany na dnie walizki i bardzo go nie chciałam do niego wrócić, bo chciałam przetestować ten, zwłaszcza, że on jakby gdzieś tam w internecie, na stronach zagranicznych i te pady z tego są bardzo hypowane, więc wydawało mi się, że serum witaminowe skoncentrowane powinno dobrze działać, żeby właśnie rozjaśnić jakieś takie lekkie przebarwienia. Ja też dodam, że nie mam ich naprawdę dużo, to są bardzo lekkie przebarwienia, ale mi się nie sprawdza. Jakby nie zaobserwowałam żadnej zmiany. W końcu się trochę poddałam, stosuję go nadal na wieczór, ale potem jak dodałam z powrotem ten tonik tutaj właśnie niby nawilżający z ryżem arbutriną, która ma rozjaśniać, no to zaczęłam widzieć poprawę. Ja się zastanawiam, czy to też nie jest trochę wina, że jeszcze Twoja skóra nie jest przyzwyczajona do tej koreańskiej wody i że czy nie zostawić sobie tego jednak troszkę i potestować w domu i zobaczyć, jak Twoja skóra zareaguje właśnie w Polsce do wody, która już... To w sumie mogę, bo jeszcze trochę zostało, więc... No właśnie, nie się zastanowić, czy nie przetestować ponownie w domu. Bo właśnie... To nie jest tak, że jestem na super dnie, ale nie widzę jakiegoś wielkiego efektu. Dlatego ja myślę, że jeżeli będziecie kupować kosmetyki w Korei i zostajecie tutaj na trochę dłużej, to warto jednak nie poddawać się, nie wyrzucać tych kosmetyków, nie oddawać komuś i przetestować je ponownie na wodzie, na tych przyzwyczajeniach, które macie już na przykład w Polsce, bo jednak woda, to jaka jest temperatura i ogólnie klimat jest różny. No I jest też inaczej trochę tak działają te kosmetyki. Nie no, klimat jest różny, moja skóra jakby za każdym razem jak przyjeżdżam, to widzę, Musi że odchorować. Musi swoje trochę odchorować. Więc jakby z tym kosmetykiem to jest tak, że na razie mam takie negatywne odczucia, ale jeszcze go sobie kończę i będę testować. Po prostu on za dużo nie robi na mojej skórze, a też nie jest super tani, żeby móc sobie tak po prostu go kupować, bo jakoś po prostu jego do ceny, którą zapłaciłam, wydaje mi się, że na razie nie jest też hit. I kolejny kosmetyk, który mi się nie sprawdził, to uwaga, sunscreen z Round Laba, ale muszę tu dodać, że jest to wersja Tone Up, czyli taka, która ma generalnie trochę rozjaśnić, wyrównać koloryt. I ten kosmetyk nie sprawdził mi się tak naprawdę z 2
powodów. Po pierwsze, ja mam dosyć wrażliwe oczy i gdziekolwiek tylko po prostu naokoło oczu go stosowałam, to od razu mnie skóra pod oczami piekła, oczy mnie szczypały, łzawiły. To była porażka. A drugi raz, jak już ominęłam te oczy i udało mi się go jakby rozsmarować odpowiednio, to makijaż po nim po prostu po kilku minutach mi się tak rolował, on się nawet nie kajkował, on się rolował, on się rozchodził, rozmywał, rozmazywał. No bardzo słabo to wyglądało i tak naprawdę ja go testowałam do połowy tubki, drugą połowę dałam siostrze, żeby go wytestowała i też, że tak powiem, do tej pory go ma i teraz prosiła mnie o inne SPF-y, więc raczej jakby też szału nie było. No tak, bo dopiero tutaj, jak rozmawiałyśmy trochę dłużej na temat właśnie sunscreamów, to się okazało, że to był ten tone up, chociaż jak używasz ten normalny, ten Rand Lab, to też nie do końca jesteś z niego zadowolona. Raczej chyba nie robi Ci po prostu jakiegoś tam zachwytu na twarzy. Tak, bo w przypadku tego zwykłego mam takie wrażenie, że ta skóra no mimo wszystko właśnie wpija ten kosmetyk, wpija kosmetyki, a przy tym na przykład mam wrażenie, że no ona go tak bardzo nie pije, czyli że on się utrzymuje i ta skóra wygląda trochę, no trochę tak bardziej na nawilżoną, taką błyszczącą, naturalną. Dlatego ja też, Klaudia mi zostawiła małą próbkę, ja na pewno go przetestuję, bo jestem zdziwiona, bo ja też mam bardzo mocno suchą skórę, przesuszoną skórę i potrzebuję też bardzo mocnego nawilżenia. Ja jestem z Rand Laba zadowolona, ale z chęcią potestuję jeszcze inne. Właśnie. Tak, więc warto pamiętać, żeby się nie pomylić w Olive Young i nie kupić Rand Laba Tone Up albo tego zielonego, po prostu kupić klasycznego, bo to ten klasyczny chyba był taki właśnie... Zrozhypowany, tak. I ostatnia rzecz, która mi się nie sprawdziła, to był Corsix, esencja z kwasem hialuronowym. I o ile na przykład z Corsixa esencja z śluzem ślimaka super mi się sprawdziła, właśnie ją bardzo polecam też, to ta z kwasem hialuronowym była w moim przypadku porażką. Dawno nie miałam takiego odczucia, że po kwasie hialuronowym po prostu jestem cała lepiąca. Nie mogę nałożyć kremu, bo to się wszystko lepi, ten makijaż też się lepi, przez co się za chwilę dolepia do telefonu, co nie? Jakby o nie, to jest najgorzej, no a jeszcze włosy jak latają. Tak. Więc po tym kwasie hialuronowym Corsixa esencji miałam właśnie takie turbo lepiące wrażenie i to nie było raz, nie było dwa razy. Potem, że tak powiem, było mi na przykład szkoda wyrzucić z tej esencji, więc męczyłam ją i męczyłam na noc, wtedy kiedy jakby po prostu kładłam się spać i szybko zapominałam o tym, że się lepię. To jest racja, a w kosmetykach jest bardzo ważne, żeby to było przyjemne w użytkowaniu, nie tylko żeby dawało Ci dobre działania, ale także było przyjemne w użytkowaniu. A z takich jeszcze nowości, co sobie tak myślisz nad zakupem, co byś chciała kupić i zabrać do Polski? Co bym chciała kupić, to doskonale wiesz, ale to wcale nie jest łatwy temat w Korei. Witamina C. No chciałabym znaleźć dobrą witaminę C w Korei, ale to nie jest takie łatwe. No właśnie, witamina C, chociaż dostępne są produkty tutaj w Korei, to nie jest ona tak bardzo popularna jak na przykład na rynku polskim lub europejskim. A jaka jest największa trudność w znalezieniu dobrej witaminy C w Korei dla Ciebie? No taka, że faktycznie nie jestem w stanie sprawdzić po pierwsze, jaka to jest pochodna witaminy C, czy to jest witamina C wersja pochodna stabilna, niestabilna, jaka dokładnie jest użyta i przede wszystkim jakie jest stężenie. I tak naprawdę ja już troszeczkę mówię po koreańsku, więc jestem sobie w stanie jakby próbować to znaleźć i chyba znalazłam tylko jedną wersję witaminy C w Korei, która faktycznie jasno podała, jaka to jest pochodna witaminy C i jakie to było stężenie i to był Corsix. Natomiast no nadal szukam, pewnie będę szukać i będę trochę testować witaminę C, bo tak naprawdę polskie witaminy C mogę powiedzieć, że są okej, póki co, tak? No tak, raczej tam masz wszystko opisane co i jak, a niestety w Korei właśnie jest troszkę problem, jeżeli chodzi o wypisanie składu takiego dokładnego, czyli o dokładnej ilości danego produktu, ile jest w kosmetyku. Czyli na przykład, że retinol też także nie ma stężenia. Dokładnie tak samo Tak, jest. właśnie tutaj trzeba na to sprawdzać i co prawda nie dają tam dużych stężeń, na przykład retinolu w kosmetykach, ale jednak wolimy wiedzieć, co mamy. Tak, poza tym też, wiesz, jak ja na przykład szukam konkretnie witaminy C, to chciałabym wiedzieć, że jak kupuję serum witaminowe, bo to są uwielbiane nazwy wśród kosmetyków koreańskich, serum witaminowe, nawet to, co nie, skoncentrowane serum witaminowe, tu tak naprawdę nie wiesz, ile jest tych różnych składników. I to się nie tylko witaminy C, ale także niacinamidu, właśnie retinolu i wszelkich innych
składników aktywnych. A ja jeszcze chciałam się zapytać na sam koniec, bo to już kończymy ten nasz film, taki wywiad z Polką w Korei. Powiedz mi, czy skusisz się na Riddle Shot? No skusiłam się już na Riddle Shot. Raczej, czy zamierzasz go kupić, bo dałam Ci trochę do przetestowania i czy podoba Ci się taka forma, czy... Mówiąc szczerze, podoba mi się. To ja dodam może swoje odczucia, bo są trochę inne niż Moniki, która mówi o tym. Tak, bo produkowaniu oglądałaś produktów. nasz film na Tak. naszym kanale. No, oglądałam i się pytałam, czy o ten produkt, więc jakby byłam już nim zainteresowana wcześniej, bo gdzieś tam do mnie to dotarło. Chyba przez Insta tak naprawdę. No i właśnie ja go jak nałożyłam pierwszy raz, to mam bardzo pozytywne odczucia. Nie były to odczucia ani bólu. Mogłabym porównać to może do jakiegoś mocniejszego peelingu mechanicznego, właśnie opartego na jakichś grudkach. I tak naprawdę ta skóra nie była zaczerwieniona, nie była piekąca. Na drugi dzień mogłam spokojnie jakby wszystko sobie wklepywać i już tego zbytnio nie czułam. Po użyciu Riddle Shota zastosowałam to serum właśnie z Beauty of Joseon i też nie było żadnego szczypania, żadnego dyskomfortu, więc ja jak najbardziej się na to skuszę. Wydaje mi się to fajną opcją właśnie, żeby trochę bardziej zaktywować tą skórę i dodać to jako jakiś dodatkowy element do swojej pielęgnacji, który ma zaaktywować tą Twoją podstawową pielęgnację. No to mamy nadzieję, że Klaudia dasz nam update, jeżeli Okej. sobie zakupisz właśnie Riddle Shota i będziemy mogli dać update po Monice, która też także stosuje już od dłuższego czasu i myślę, że warto po jakimś czasie zrobić taki update, czy to się podoba, czy nie, więc mam nadzieję, że do mnie napiszesz Ogólnie i dasz znać. to planuję jeszcze kupić Riddle Shota dla mojej mamy, co też O! będzie ciekawym doświadczeniem, bo To jednak... podobnie Moniki mama także kupiła, o czym będzie na pewno A. w przyszłości film. No właśnie, więc możemy sobie porównać doświadczenia. Dobrze, będziemy porównywać doświadczenia i to już jest koniec naszego filmu. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taka seria także na naszym kanale Wam się spodoba. Tutaj jest także informacja do Polek mieszkających w Korei. Jeżeli oglądacie nasz film, to zapraszamy, żeby usiąść tutaj w miejscu Klaudii i porozmawiać o Waszej pielęgnacji kosmetykami koreańskimi. I co? Do usłyszenia, do kolejnego razu. Zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Pa! Pa! No. Nie zginęłam!